Witam dzisiaj o poranku, jak się zarabia na inflacji. Pokazuję i objaśniam. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, która startuje już od poniedziałku, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać informacje na temat, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia, w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jak się zarabia na inflacji? Pokazuję i objaśniam. Zaczynamy od bardzo ciekawego wykresu, który pokazuje, jak bardzo rosną teraz zarobki firm z indeksu Eurostoxx 600, jak rosną teraz na przestrzeni ostatnich miesięcy od samego początku tego roku zyski przedsiębiorstw na akcje na indeksie S&P i jak bardzo słabo performują te same zyski na akcje dla giełd papierów wartościowych w Azji i Pacyfiku i emerging markets. Widzimy wielki decoupling, rozbieżność. Te zachowania przedsiębiorstw, czyli zyski na akcje dla przedsiębiorstw w Azji, czy też emerging markets, takie rynki jak polskie tutaj ewidentnie spadają, a przedsiębiorstwa w Europie, czy też w Stanach Zjednoczonych mają coraz większe dynamiki przychodów i oczywiście zysków na akcje i to bardzo wyraźnie widać na tym wykresie, że tutaj sytuacja finansowa spółek się polepsza, a sytuacja i wyniki spółek na rynku emerging markets, na rynkach takich jak Warszawa i rynki azjatyckie tutaj ewidentnie tracą. Ale jak się zarabia na inflacji? Pojawił się niezwykle interesujący wykres i dane pokazujące, jak bardzo mocno w obecnym czasie wzrosły marży na sprzedaży w Stanach Zjednoczonych firm. Ta marża na sprzedaży jest teraz najwyższa od 1950 roku i ewidentnie te problemy, które zaczęły się już 2 lata temu, zostały wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do tego, żeby ekstra podnosić ceny swoich usług. No i oczywiście stąd też rodzą się zwiększone przychody i firmy czerpią z tego ekstra marżę zysku i ta marża zysku jest najwyższa od 1950 roku. To naprawdę jest pewnego rodzaju wydarzenie, a to oznacza, że przedsiębiorstwa wykorzystują temat inflacji do tego, żeby ekstra podnosić ceny swoich produktów. No i to jest takie ciekawe zjawisko, ponieważ to, co teraz widać na tym wykresie, dokładnie koresponduje z tym, co na przykład dzieje się w Polsce. W Polsce także zysk przedsiębiorstw, ta marża zysku przedsiębiorstw także jest na wysokich poziomach i przedsiębiorstwa przynajmniej na przełomie poprzedniego i tego roku wykorzystywały temat inflacji do tego, żeby sztucznie podwyższać ceny swoich produktów, wykorzystywać temat inflacji do tego, żeby ekstra zarobić trochę pieniędzy. No i widzimy, że to nie jest tylko lokalna specyfika, ale także przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych także wykorzystują to samo do tego samego. Czyli jak zarabia się na inflacji, przedsiębiorstwa ekstra podwyższają ceny i mają z tego ekstra marżę zysku i jest ona najwyższa od 1950 roku. To jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. I jako, że jesteśmy już na tym, jak przedsiębiorstwa amerykańskie osiągają ekstra profity z wykorzystaniem inflacji, jak zarabia się na inflacji, warto oczywiście wspomnieć o indeksach giełdowych. Zacząć od indeksów giełdowych, które wczoraj na Wall Street pokazały, że wsparcie w rejonie 4100 punktów jest ważne, jest kluczowe i będzie punktem odniesienia nie tylko podczas dzisiejszej sesji, podczas której będziemy o godzinie 16 dostawali słowa prezesa Powella, ale także wszystkich innych informacji, które będą płynęły z Jackson Hole. Przypominam, spotkanie w Jackson Hole będzie trwało jeszcze w kolejnych godzinach. I oczywiście rynek będzie musiał to zdyskontować, ale dzisiaj o godzinie 16 wydaje się, że będziemy świadkami najważniejszego wydarzenia, czyli przemowy prezesa Powella. No i odsyłam oczywiście do tego materiału sprzed 2 dni, kiedy sygnalizowałem, że wystąpienie prezesa Powella w tym roku generalnie przynosiło zyski, extra profit, czyli popyt na ryzyko pojawiał się. Prezes Powell był gołębiem, a nie jastrzębiem i być może już teraz rynek zaczyna to dyskontować. Jestem także bardzo ciekawy, czy po dzisiejszej sesji na Wall Street indeks S&P zakończy nad poziomem 4200 punktów,
a byłoby to fantastyczne, czy też nie zakończy, no i wtedy będziemy się prawdopodobnie bujać na tych poziomach jeszcze wiele godzin i prawdopodobnie dni. Widzimy, że jest zarysowane wsparcie na wykresie platformy X-Station. Tutaj mamy także zarysowany opór, gdzie mamy średnią dwusukcesyjną oraz inne wskazania techniczne tych poziomów jako miejsc newralgicznych i zobaczymy, który poziom zostanie przebity, czy opór, czy wsparcie. W takim kierunku powinien ruszyć rynek i giełdy na całym świecie. Na razie wczorajsza sesja generalnie mnie zaskoczyła, zamiast stabilizacji były wzrosty. Jestem ciekawy, co się wydarzy dzisiaj. Pamiętajmy, dzisiaj najważniejsze jest wystąpienie prezesa Powella o godzinie 16 i oczywiście dane o inflacji PCE, które poznamy o godzinie 14:30. Te dwa wydarzenia są moim zdaniem kluczowe, ale do tego za chwilę dojdziemy, ponieważ jeszcze warto zwrócić uwagę, jak bardzo niewielki jest teraz wskaźnik. Jak bardzo teraz inwestorzy nie wierzą w jakieś większe dynamiczne ruchy, ponieważ wskaźnik WIX jest na poziomach dość minimalnych, nie pokazuje nam tutaj oczekiwań na dużą zmienność, więc to jest także bardzo ciekawe, że inwestorzy raczej grają na coraz mniejszą zmienność niż na coraz większą. Jestem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście się to sprawdzi. No i oczywiście była mowa o tym drugim najważniejszym dzisiejszym wydarzeniu, jakim są dane o inflacji PCE. Przypominam, że PCE, ten miernik inflacji jest najbardziej ulubionym miernikiem inflacyjnym przez Fed i widać, że mediana prognoz pokazuje, że inflacja ma osiągnąć poziom 6,4, czyli ma spaść w lipcu z poziomu 6,8 w czerwcu. No i będziemy oczywiście się przyglądać, jaka rzeczywista będzie wartość i jaki będzie odczyt tych wskazań. Odchylenie standardowe to jest 0,1%, więc będzie bardzo łatwo o pewnego rodzaju zaskoczenie. Lipiec przyniósł wyraźne spadki ceny ropy naftowej, więc będziemy także obserwować, jakie było przełożenie zachowania ropy naftowej na inflację PCE i różnego jej odmiany, które także są podawane o godzinie 14:30. Na rynku patrzymy także podczas dzisiejszych słów prezesa Powella i podczas wszystkich innych wydarzeń na to, jak będą się zachowywały obligacje i rynek długu. Oczywiście to jest niezwykle istotne. Jest bardzo prawdopodobne, raczej jestem pewny tego, że ostatnie spadki indeksów giełdowych były wywołane właśnie wzrostami rentowności, ale warto zacząć oczywiście od krzywej dochodowości, krzywej, która pokazuje tutaj w tym wypadku na tym wykresie spread między dwójkami a dziesiątkami amerykańskimi. No i to, co się teraz wydarzyło, ta zmienność ma oczywiście przełożenie na rynek akcji. Jeszcze oczywiście im wyższe rentowności, tym bardziej nie sprzyja to indeksom giełdowym, a jeżeli rentowności spadają, to indeksy giełdowe mają potencjał ku temu, żeby rosnąć. No i jeszcze raz chciałbym także zwrócić uwagę, że w tym wypadku ten spread między dziesiątkami a dwójkami amerykańskimi bardzo dobrze zaczyna korelować z tym, jak zachowuje się złoto na rynkach światowych, więc także moim zdaniem warto obserwować tą inwersję krzywej względem tego, jak zachowuje się cena złota. Wczoraj nie udało się pokonać poziomu 3,10% na rentowności amerykańskich obligacji. Widzimy odbicie. Kluczowe jest oczywiście, co się stanie na poziomie 3% na rentowności. To jest także kluczowe wsparcie, jak i opór, który został wczoraj zarysowany. A dlaczego ten poziom jest kluczowy? Ponieważ na następnym wykresie widać, że jest to miejsce, gdzie przebiega potężne, ważne zniesienie Fibonacciego 61,8%. To są miejsca, które działają. Widać, że po wczorajszej sesji, że rynek przywiązuje do tego dużą wagę, więc teraz także i na obligacjach amerykańskich dziesiątkach mamy dwa ważne, kluczowe poziomy, tak samo jak na indeksie S&P, w tym wypadku 3,10 od góry i 3% od dołu i czekamy na wybicie. Sama cena oczywiście jest potwierdza wsparcie w rejonie 117,20, 117,50 i będziemy czekać także tutaj na reakcję rynkową, w którą stronę się rynek ruszy po dzisiejszych informacjach, zwłaszcza od prezesa Powella i o inflacji PC, które poznamy o godzinie 14:30. Natomiast na co rynek
teraz zwraca uwagę podczas spotkania Jackson Hole, to na obligacje i ten następny wykres to pokazuje, że jest bardzo nerwowo na rynku obligacji w oczekiwaniu na to spotkanie Jackson Hole, na te wszystkie inne informacje, które się będą pojawiały. Inwestorzy myślą, że rynek długu będzie pierwszym i tym najważniejszym, który zacznie reagować na te wszystkie informacje, które zaczną do nas dzisiaj i w najbliższych godzinach spływać. I jako, że jesteśmy już cały czas przy rynku obligacji, warto także w momencie, kiedy tworzę ten wpis, zobaczyć, jak rynek pieniężny wycenia, co się będzie działo na stopach procentowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, na implikowanej stopie procentowej na koniec tego roku. Systematycznie śledzimy te odczyty i na chwilę obecną grudzień jest wyceniany na 3,64%. Szczyt ma być osiągnięty w marcu 3,79%. To ma być miejsce docelowe i dla porównania oczywiście dla strefy euro te wyceny, implikowana stopa procentowa na grudzień tego roku to jest 1,24%, a szczyt cały czas ma być tworzony w momencie, kiedy zasięgi tutaj spotkań są przedstawiane. 1,86 to jest implikowana stopa procentowa dla lipca 2023 roku. Natomiast zjawisko, które obserwujemy w ostatnich dniach, najlepiej oddaje ten sam wykres, tylko że dla Wielkiej Brytanii. Grudzień jest na chwilę obecną wyceniany na 3,32% na implikowanej stopie procentowej, ale gdy cofniemy się i wrócimy do tego samego wykresu, tylko że z 1 sierpnia, to widzimy, że implikowana stopa procentowa wtedy 1 sierpnia wynosiła na koniec tego roku 2,62%. Czyli widać, jak bardzo przesunęły się oczekiwania w górę co do stóp procentowych. W Wielkiej Brytanii jest to zjawisko najlepiej widoczne, ale także oczywiście dla Stanów Zjednoczonych, dla strefy euro. Więc to jest oczywiście pożywka do tego, żeby indeksy giełdowe spadały, ale żeby także takie waluty jak funt brytyjski, amerykański, dolar zaczęły zyskiwać na wartości. No i oczywiście to jest punkt odniesienia. Będziemy obserwować te wartości w poniedziałek, jak one bardzo wyraźnie się zmieniły, ponieważ myślę, że naprawdę będziemy świadkami zmian na rynku pieniężnym, na rynku przyszłej stopy procentowej. Jeżeli jesteśmy przy stopach, to warto zwrócić uwagę, jak teraz bardzo zbieżnie zachowuje się amerykańska dwójka z amerykańskim dolarem na indeksie. Wniosek jest taki, jeżeli rentowności zaczną spadać, to oczywiście amerykański dolar także powinien zacząć się osłabiać, a jeżeli rentowności pójdą dzisiaj w górę, to prawdopodobnie także amerykański dolar zacznie znowu się umacniać. Moim zdaniem taka powinna być teraz tego interpretacja, a sam euro-dolar, jak widzimy, dzielnie walczy w okolicach parytetu, czeka na dzisiejsze słowa prezesa Powella, na to, co się wydarzy w kolejnych godzinach spotkania Jackson Hole i pamiętamy, że w rejonie parytetu przebiega także dolne ograniczenie kilkuletniego kanału spadkowego, więc znaczenie tych poziomów jest ogromne. Za każdym razem, kiedy euro-dolar wraca nad parytet, jest to wielkie ostrzeżenie przed tym, że na rynku może dojść do kolejnego wielkiego odbicia od parytetu, może dojść do wyciskania krótkich pozycji, czyli długich pozycji w amerykańskim dolarze i może rozpocząć się zagrywka na formację podwójne dno z linią szyi na poziomie 1,0350. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj takie zjawisko wystąpi. Patrzmy na rynku walutowym także na parę dolar do jena. W tym wypadku powiązanie z rentownościami amerykańskich obligacji jest duże, więc bez spadków rentowności nie ma co liczyć na to, że pary związane z jenem, w tym wypadku dolar-jen, zacznie spadać. I oczywiście obserwujemy także zachowanie funta brytyjskiego z powodu oczywiście tych oczekiwań co do stóp procentowych. W tym wypadku jeżeli oczywiście spadlibyśmy poniżej poziomu 0,84, to otwiera się perspektywa do kolejnej fali aprecjacji funta brytyjskiego, ale raczej tutaj jest scenariusz horyzontu cenowego, takiej stabilizacji bardziej prawdopodobny. Na rynku walutowym warto także obserwować, co się dzieje na parze Australia do Nowej Zelandii, ponieważ jak widzimy na tym wykresie poniżej, zwiększa się nadwyżka
na bilansie handlowym Australii, natomiast zwiększa się deficyt na Nowej Zelandii, na bilansie handlowym Nowej Zelandii. I to są potężne naprawdę czynniki fundamentalne ku temu, żeby obserwować aprecjację, czyli wzrost wartości australijskiej waluty i deprecjację Nowej Zelandii, czyli nowozelandzkiej waluty. Wniosek jest taki, że obserwujmy właśnie te dwie waluty, ale przede wszystkim ten cross Australia do Nowej Zelandii, ponieważ wynika z tego, że jest duża szansa, że wkrótce sięgniemy poziomu około 1,15, gdzie mamy bardzo ważne wieloletnie poziomy oporu. Także australijska waluta ma potencjał ku temu, żeby się wyraźnie zacząć umacniać. I jeżeli jesteśmy przy rynku ryzyka, to należy wrócić do indeksów giełdowych. W Azji dzisiaj lekkie wzrosty, dlatego optymizm powinien zagościć także w Europie. Indeks DAX także próbuje wzrostowego odbicia, ale trzeba powrócić nad poziom 13 450 punktów, aby ten wzrost miał jakiekolwiek znaczenie. Na razie jest to po prostu tylko i wyłącznie chwilowe zatrzymanie. Raczej tendencja spadkowa jest bardziej prawdopodobna niż wzrostowa. Wiele zależy oczywiście od tego, jak zachowa się dzisiaj rynek, ponieważ niemiecki DAX będzie także jeszcze handlowany podczas przemówienia prezesa Powella i także niemiecka giełda na to zareaguje. I jeżeli jesteśmy przy Niemczech, to patrzmy na zachowanie niemieckich obligacji. Tutaj ten ruch wzrostowy względem tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych, jest wyraźnie mocniejszy. I jeżeli rentowności, bo oczywiście będą spadać po dzisiejszych słowach prezesa Powella, to będzie to dobra informacja dla giełdy, a jeżeli będzie jednak dalej rosła, no to będzie to negatywna przesłanka i wiadomość dla giełdy papierów wartościowych w Niemczech, we Frankfurcie. No, jeżeli rynek ryzyka, to oczywiście Bitcoin. W tym wypadku cały czas mamy niewielką zmienność i moim zdaniem to, że wczorajsze odbicie miało miejsce na Wall Street i nie jest one potwierdzone zachowanie Bitcoina, to jest zła wiadomość dla ryzyka, ponieważ zwiększa prawdopodobieństwo spadków niż wzrostów na giełdach papierów wartościowych, zwłaszcza na Wall Street. I ropa naftowa, która jednak walczy cały czas o ten poziom $93. Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega linia szyi półrocznej formacji szczytowej. Linia cały czas działa, funkcjonuje i dzisiaj, jako że kończymy tworzyć świecę tygodniową, to gdzie zamkniemy się na rynku ropy naftowej będzie kluczowe, bardzo istotne i oczywiście będzie ważyło, zwiększało albo zmniejszało prawdopodobieństwo obstawiania tendencji w kolejnym tygodniu i w końcówce sierpnia na tym rynku, na rynku ropy naftowej. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom. Polskie obligacje zachowały się oczywiście bardzo zbliżenie do tego, co się wydarzyło na amerykańskich czy też niemieckich papierach. Jednak tutaj polskie obligacje muszą wrócić poniżej poziomu 6% rentowności, aby ten ruch miał jakiekolwiek znaczenie. Na razie jest to tylko i wyłącznie spadkowe odbicie, ale rynek ma potencjał ku temu, żeby nawet dzisiaj zbić rentowność poniżej 6%, a wtedy to miałoby duże znaczenie. ETF na polskie obligacje, na całą polską krzywą dochodowości także ładnie zaczyna się zachowywać, walcząc o swoją tą średnioterminową. Średnia jest w grze, stanowi punkt odniesienia i co jest moim zdaniem ważne także, to fakt, że nie udało się nawet przetestować tego wsparcia w rejonie 177 punktów i oczywiście to jest dobra informacja zachęcająca do polskich obligacji. Euro-dolar wczoraj próbował wrócić na parytet, złoty się automatycznie zaczął umacniać i widzimy, jakie jest powiązanie i że to właśnie rynek euro-dolara jest głównym winowajcem tego, co się dzieje na rynku krajowej waluty. Więc jeżeli dzisiaj po słowach prezesa Powella amerykański dolar zacznie się umacniać, to złoty zacznie się automatycznie osłabiać. Ale jeżeli wróci nad parytet euro-dolar, to złoty automatycznie dalej będzie się umacniać, a świeca tygodniowa, która się tworzy na euro złotym, ale przede wszystkim na dolar złotym, będzie niezwykle znowu sprzyjająca umocnieniu aprecjacji krajowej waluty. Dlaczego dolar złoty jest ważniejszy? Ponieważ, przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega w miejscu ostatnich maksimów, to jest miejsce, gdzie przebiega górne ograniczenie kilkuletniego kanału wzrostowego. Więc teraz im większa będzie świeca, im większy będzie cień górny tygodniowej świecy, tym większa szansa na to, że już teraz rozpoczyna się zagrywka na drugi szczyt,
że inwestorzy wykorzystują analizę techniczną, żeby po okazyjnych cenach kupować złotego, licząc na to, że ten gigantyczny swap, czyli punkty swapowe, które każdego dnia są dopisywane do rachunków, będą sprzyjały wkrótce aprecjacji, umocnieniu złotego i korzystaniu z tego, że właśnie posiadamy długą pozycję w walucie, która płaci zdecydowanie więcej niż tutaj ta druga waluta finansująca inwestycje. Więc jesteśmy bardzo ciekawi, co się wydarzy, ponieważ każde oczywiście utworzenie świecy z większym górnym cieniem będzie sprzyjało temu, żeby w kolejnych dniach złoty zaczął się umacniać, a warszawska giełda papierów wartościowych na razie jest oczywiście wytłumiona. Ważne jest dzisiaj moim zdaniem tylko to dla byków, żeby nie przebić minimów, które zostały utworzone w tym tygodniu. Jakaś szansa na wzrostowy ruch jest możliwa, jeżeli utrzymamy tego tygodniowe minima. Jeżeli jednak one zostaną pokonane, to prawdopodobnie zdecydowanie zwiększy się szansa na ruch w kierunku poziomu 1500 punktów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, która startuje już w poniedziałek, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj pięknego, słonecznego dnia, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.